Dzień dobry, dzień dobry. 18 czerwca. Jakieś straszne problemy mam z balansem bieli. Nie wiem, co tu się dzieje. Sprawa techniczna, co prawda. Ten ul z lewej strony był przed chwilą tak prześwietlony. Nie wiem, co się dzieje. Pszczółki sobie latają. Ja dziś jestem na miodobraniu. Dlaczego jestem na miodobraniu? No bo pszczółki tutaj sobie noszą coś na przykładzie tego ula z wagą po godzinie 14. Bywały dni, że od godziny 14 do 20 przyniosły 2,5 kg. I dzisiaj to zweryfikujemy, czy to jest prawda, czy jest coś nie tak z wagą. Bo ten wykres noszenia tych pszczół, a one nie są jakieś wybitne. To jest chyba, nie pamiętam, ale chyba Demeterka tutaj jest. To no tak sobie pomyślałem, że aż niewiarygodne, żeby przynosiły. Co prawda były to tylko 4 dni takiego noszenia, bo miałem tu też ulewy jakieś tam w międzyczasie, gdzie pszczoły nic nie nosiły, tylko zjadały, bądź też odparowywały ten miód, który przyniosły. W każdym bądź razie, no tutaj coś w tych miodniach powinno być, więc tak dzisiaj chcę to sprawdzić. Przy okazji chcę technicznie sprawdzić sprzęt odnośnie balansu bieli. No i zauważyłem, że ostatni filmik nie nagrywał się w 60 klatkach, więc to też dzisiaj zweryfikuję, jak to wygląda w tej chwili. No i cóż, no kolejny temat jest taki, że się udało przekroczyć te 1000 subskrybentów, ale są tego minusy, bo tych reklam naładowanych do filmu jest zatrzęsienie niestety. To chyba mogę sobie jakoś tam skorygować, więc na tym filmie również będę sprawdzał. Ja co prawda już sobie nie wyobrażam oglądać YouTube'a bez wykupienia opcji premium, bo dla mnie to jest podstawowym medium. Ja nie mam telewizji już w domu, dla mnie to tylko YouTube istnieje oraz inne tam streamingi, żeby sobie jakiś film obejrzeć i tak dalej. Także telewizji już w ogóle nie oglądam. No nie wyobrażam sobie nie wykupywać YouTube'a, ale no wiem, że że większość jednak nie ma wykupionych jeszcze opcji premium, chociaż podejrzewam, że w najbliższych czasach YouTube coraz bardziej będzie nas gniótł, żeby wykupić i tych reklam nie oglądać. No ja uznałem, że w moim przypadku, ponieważ kilka godzin dziennie spędzam przed YouTube'em, szczególnie wieczorową porą, no to te 20 parę złotych to jest taka zapłata za to firmie, która zrzesza tych wszystkich twórców. No ale dobra, to już nie będę zanudzał. Także sprawdzamy ten ul z wagą. To już było wcześniej. No i okej. Aha, i tutaj mamy gniazdowe, więc trzeba by było je gdzieś odkładać. No to jest problem w tej chwili dla mnie. Już widzę, że balans bieli jest do niczego. Ciekawe, od czego to zależy, no. No. Dobra. No kompletnie puste. Tutaj również kompletnie pusta. Tu mamy pełną. Ale co to jest? To nawet bardzo ciężka jest. No nie wiem co to jest, no ale jest sklepione coś. I to będzie taka do wzięcia dzisiaj. No dobra, tylko teraz te gniazdowe gdzie je odłożę, ale chyba będę odkładał na stojak w takim razie, skoro nie mam gdzie. Takie ramki to ja im zostawię, wiecie. Nie będę tego wirował, bo nie mam takiej potrzeby, żeby mieć tyle miodu. No to też jakaś taka lipa. Wygląda jak lipa, nie?
Znaczy wy możecie mieć trochę inne kolory niż ja. No ale to nie jest typowo słomkowy wygląd, czyli taki rzepakowy. Ale tu nie wygląda, żeby był jakiś szał w tym ulu. Może one tam coś do gniazda naniosły, nie wiem. No ale to dzisiaj chyba już nie będę tego weryfikował. O, tutaj też jest coś świeżo naniesione. No ale takiej ramki przecież nie będę im zabierał. Tylko że to jest demeterka, czyli to jest pszczółka, która owszem, ładnie na wiosnę i na rzepaku działa. No na rzepaku wiadomo, no to tam pewnie jest gorsza od takich jakichś tam bakwastów i tak dalej. Ale dla mnie jest satysfakcjonująca, bo potrafi jedna rodzina tam 60 czy ileś kilo przynieść. No ale na tych późnych pożytkach to chyba jest gorsza od alpejki na przykład, nie? Także tu sporo jest kilogramów, owszem, bo każda z tych ramek waży tak z 1,5 kilo. No ale to jest dadant, przypominam. To nawet waży niecały kilogram, ostatnia. No ale tu ja 2 ramki wziąłem, no to bez szału. No dobra, i ten drugi ul sobie otworzyłem tutaj obok wagi. Nie było za bardzo co nagrywać. Również 2 rameczki takie leciutkie. Gdzieś po kilogramie miodu zgarnąłem, także to tak do pamiętnika. I kolejny ul otwieramy, to jest ten ostatni tutaj na tym drugim stojaku. Nie mam bladego pojęcia, czego tu się spodziewać. Z tego co pamiętam, również demeterka. Więc jeśli chodzi o późne miody, to tak, no druga miodnia to chyba pusta. Tak to przynajmniej tutaj wygląda, ale tu chyba nie ma gniazdowych. O, to ciekawostka. Dobra, to targniemy sobie jedną miodnię. No, pusta. No trochę pszczoły, wiadomo. Siedzi, bo mają miejsca. Natomiast pierwsza miodnia, czy coś tu się dzieje? Szczerze wątpię, chociaż tutaj ta trzecia ramka z prawej jest ciekawsza. Zaraz zobaczymy. Ciekawsza. Ciekawsza to może za dużo powiedziane. Nie, no jest ok, ale wiecie co, to jakoś tak nie wierzę, że to nie jest rzepak. Ale płynny? Właśnie. To niemożliwe, nie? Dobra, wezmę sobie ją, chociaż jedną. Chociaż tu widzę jeszcze są jakieś, ok. No to może coś weźmiemy, dobra. No i dobra, i tutaj zabrałem ile? 5 rameczek, tylko że to były takie no delikatne ramki. Jeżeli na tych 5 ramkach będzie z 5 kg miodu, to jest maksymalnie, nie? Także składam dolną miodnię. To oczywiście im tu zostawiłem też tego pokarmu, no bo bez przesady, nie zabierajmy wszystkiego. Zresztą co tu wirować taką ramkę? Niech se trzymają. Podejrzewam, że w gnieździe też trochę mają. Także to tyle, jeśli chodzi o ten skrajny ul tutaj w stojaku z wagą. No nie wiem, czy mi się to uda pokazać, ale no one cały czas pożytek gdzieś mają. Niewielki co prawda, bo no licząc tą pasiekę, to pasieczysko jako 1 000 000 pszczół, no to wylatuje tu około 30 pszczół na sekundę, no 20 może kilku. I podobnie wraca. Nie wiem jak to widać, ale no tak to mniej więcej wygląda. Może jeszcze z tego obiektywu korzystajmy. No może i lepiej tu widać. No ciekawe gdzie ona lata. No tutaj mamy tą niebieską rodzinkę. No ona wygląda na bardzo dużą. Tu jest ten daszek. Jak ktoś kiedyś widział, to on jest pełen miodu. Ja to tak zostawiłem. Z tego co pamiętam, to dziurawiłem im to troszkę, żeby sobie przeniosły gdzieś. Ale za dużo tego nie przeniosły, bo daszek jest bardzo ciężki.
No i to jest trzecia miodnia. Tutaj już spuściłem je na dół trochę, ale pszczoły nawet w trzeciej miodni jest bardzo dużo, więc może to będzie jeden z ostatnich uli, który sobie razem dzisiaj popatrzymy, bo resztę to już będę no jest tu trochę ciężaru, szczerze mówiąc. Myślę, że niosłem w tej chwili z 7-8 kg, ale tu jest dużo pszczoły, nie? No i tu mamy drugą miodnię, pewnie z ramkami gniazdowymi. Nie wiem w jakiej ilości, nie pamiętam czy tu jest krata odgrodowa. Może się kiedyś nauczę robić notatki zamiast filmów. Weźmy sobie tą młodą ramkę. I co to niby tutaj ma być? No nie wydaje mi się, żeby to był rzepak. Chociaż jest krystalizacja tu gdzieś na boku. Może to i rzepak. Ale taki ciemniejszy, no dziwne. Następna już też zasklepiona. Tutaj gniazdowe chyba też będą do wzięcia. Dobrze się składa, bo akurat drugą miodnię będę na wózku kładł. Więc będę miał gdzie wziąć gniazdowe. No bo tych odkładówek już niestety nie mam, no. Ja je użytkowałem do miodobrania, a w tej chwili to już wszystkie pozajmowane. No dobra, to może podsumujemy za chwilę. No dobra, zeszliśmy z jednej miodni. Jedna ramka gniazdowa wzięta i 8 miodnych, czyli równo 10. Z tym, że te ramki zaznaczam sobie w programie Odwagi, tam gdzie mam notatki, jako ramki lekkie, czyli wziąłem 10 ramek, więc nie uznaję je jako 15 kg cukru, miodu. Jak to zwykle bywa w moich przeliczeniach, to są ramki połówki dodantowskie, przypominam, nie wielkopolskie. Ja zawsze liczę jedna ramka 1,5 kg miodu, a tutaj trzeba liczyć jakieś, no niestety kilogram miodu. Może nawet mniej. Także 10 kg z tej rodziny wzięte. No, przypomniała mi się ważna rzecz. Wydaje mi się, że matka tutaj podłożona w sobotę, czyli 3 dni temu, ma otwarte tylko wąskie wejście, czyli dla pszczół. No i trzeba by było otworzyć jej wejście główne, żeby ona mogła wyjść na ramki. Tak mi się wydaje, bo chyba nie otwierałem jej w całości. Oj. Chyba, że zaraz ją tu gdzieś zobaczę, ale chyba nie. A nie, jednak jest otwarta w całości. No to tutaj się nic nie stało. To zobaczmy, czy gdzieś tu na ramce ona jest. Nie dymiłem pszczół. Jest, dobrze. Czyli alpejka została przyjęta. Bez problemu. Z tym, że panie pszczelarz, tutaj trzeba podłożyć ciasto. Mają jeszcze ze 2-3 kg miodu na sobie, na ramce, szczególnie tych skrajnych dwóch, ale tu ciasto jest konieczne. Także żebym pamiętał jutro, bo jutro również tu będę. Tak się zastanawiam, co tu robić, bo mamy ten stojak obskoczony. Znaczy, no konkretnie to 3 rodzinki, tak? Tutaj mamy oczywiście tych dwóch ostatnich nie obskakuje, bo nie ma co. Tam jest rójka, która praktycznie już trutowieje. Nie daje sobie podłożyć matki, trudno. Z niebieskiego wyciągnąłem jedną miodnię. No i tutaj mamy wnuczkę Elgona z Bartoszyc i wnuczkę Krainki Primy od pani Gębali.
No to zobaczmy, co tu się stało, nie? Z tymi miodniami. Dobra, otwórzmy krainkę Primę, ona najspokojniejsza pszczoła zawsze była. Nie wiem, jak tam kalendarz dzisiaj. Ojej! Wydawało mi się, że odwłoki w górze. Nie wiem, czy mi się dobrze wydawało. I jakoś tak wylatują mocno. Dziwne, dziwne. No może mi się wydaje. Zaraz sprawdzimy. Ale odwłoków nie widać. Nie, to jednak przestraszone zostały przeze mnie chyba. Górna miodnia tak słabo to wygląda. No coś tu jest miodu, ale nie dużo. Nawet ładnie pachnie miodem. No i zapomniałem zapisać, ile krainka tutaj. 8. Dobra, krainka 8. Część miodu takiego jasnego. Ale nie można zapominać o tym, że mimo iż akacje, akacja, chyba jedna, może więcej, no nie widziałem tutaj. W odległości 200 metrów są to akacje tutaj mnie. Mimo że moim zdaniem przemarzła, no to wiemy, że są sygnały z kraju, że kwitły drugi raz, więc no może to jakaś część nektaru z akacji albo czegoś innego. Ciężko stwierdzić, w każdym razie kradniemy 8 ramek. Również małych. Myślę, że jak policzymy 8 albo 7 kg miodu, to jest maksimum z tych ramek. No i tutaj mamy tego Elgona, prawnuczkę. No zabrałem im 2 rameczki. Dużo jeszcze zostało, także niech sobie tam mają w zapasie. Nie wiem, ile mają w gnieździe, bo gniazd dzisiaj nie otwieram. Jutro zresztą też nie. Także zostawiam sporo, a wziąłem 2 w sumie niewielkie rameczki. No i chyba się wezmę za ostatni stojak, będzie mniej jutro do roboty. Bo na jutro mi zostaną tutaj będzie chyba troszkę więcej miodu, przynajmniej tak mi się wydaje. Ten zielony miał dużo, albo tutaj ta druga rodzinka z prawej, krainka PK, to jest chyba córka albo wnuczka. No agresywna jest bardzo w momencie, gdy tutaj w tej pierwszej Demeterce żeśmy wiercili, no bo tu była waga, więc było podwyższony wlotek. No to straszna agresja leciała z tego drugiego, nie z Demeterki, tylko z tego drugiego. Także no ciekawe, jak miod nanosiły, bo zwykle się mówi, że agresywna pszczoła to więcej miodu nosi. No i zobaczymy, jak motylki, ale to chyba jutro rzeczywiście, bo jutro będzie na to czas. Także te 9 rodzin na pewno na jutro zostanie. A tutaj dzisiaj jeszcze mamy do przejrzenia te 4, ewentualnie kaukaską również na końcu 5. Wszystkie 4 to są alpejki i już można patrzeć pod kątem podkładania krat i płacht do poławiania propolisu, bo to w tym roku tutaj będę weryfikował w tych rodzinach, w tych alpejkach. Mam jakieś tam płachty z Chin kupione. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to chyba już ten czas, bo zwykle propolis tak no, w drugiej połowie lipca się zaczynało pobierać. Tak mi się przynajmniej wydaje. A mamy drugą połowę czerwca. No tak trzeba brać pod uwagę to, że niektórzy no, już zaczynają podkarmiać te pszczoły. Taki niestety sezon. A jeszcze Agencja Restrukturyzacji nas pszczelarzy korzystających z dofinansowań uraczyła 3-krotnym spadkiem tych dofinansowań. No, u mnie to tam raczej niewielkie pieniądze, ale są pszczelarze, których to bardzo zaboli w tym roku. No takie życie. Dobra, otwieramy. No i tutaj zostaje jedna miodnia, ale nie to, że było tak różowo, bo tutaj są 3 ramki gniazdowe. 2 idą do wirowania, natomiast jedna jest taka, waży ze 2,5 kg, taka niepozorna. Niezbyt do wirowania, więc pójdzie do tego odkładu, o którym mówiłem, że jest potrzebne ciasto. Także mam
odzyskany korpus, bo na tym mi zależało. Niewiele zostało w miodni miodu tutaj, ze 2 kg. Także tu trzeba już pilnować tą rodzinkę. Także zapisujemy 4 ramki, bo do wirowania idą 2 gniazdowe. No i jeśli chodzi o tą drugą alpejkę tutaj w ostatnim rzędzie, to na niej chyba skończymy dzisiaj. Zabranych 7 ramek, też niezbyt takich tłustych, w tym 2 gniazdowe, czyli tylko 4 miodne. I 2 gniazdowe, które były w miodnie oczywiście, nie? Bo ja innych tam nie zabieram. No i pod daszkiem tam troszkę mają tam jakiś lip czy czegoś. Także na tym będziemy kończyć, bo niestety nie mam już co wkładać. Będą praktycznie 4 pełne półkorpusy do zabrania, ale tym razem nie będę liczył, że to jest 60 kg miodu, tylko raczej coś koło 40. Zobaczymy później na miodarce. No i to tyle z 18 czerwca. Udało mi się prawie prawą stronę zrobić, tam bez trzech w sumie najważniejszych rodzin. 2 alpejki i kaukaska. No tutaj na tych 2 stojakach, no to albo mieliśmy rodziny, jakieś odkłady, jakaś rójka, jakaś rodzina z problemami. Ta też przecież krainka Prima miała problemy z miesiąc temu. No i tam mieliśmy rodzinkę po środku, tam drugą od prawej, która praktycznie w tym roku w ogóle miodni nie miała. To jest pierwszy raz, kiedy one mają miodnie. Zabrałem im 2 ramki, także coś im zapiszę na ten rok. No i tutaj 2 odkłady, także ta prawa strona taka u mnie w tym roku, szczególnie w lato, słaba. No zobaczymy jak te 3 rodzinki z tyłu. Myślę, że w środę oprócz tych 3 pójdziemy tutaj z pierwszym stojakiem co najmniej. No i wtedy na sobotę zostanie tylny stojak tam. Także dzięki. Dziękuję za subskrypcję, lajki, komentarze i w ogóle co tam nie trzeba na tym YouTubie. I mam nadzieję, że poprawię te reklamy, bo troszkę się zdziwiłem jako człowiek, który nie ma reklam na YouTubie, że aż tyle tego ładują. Także do usłyszenia, do zobaczenia.